Cześć, witajcie. Środa wieczór przed majówką. No mówię, zrobimy odcinek. Odcinek będzie o czym? Tak naprawdę o dwóch nowych sprzętach od FNIRSI. Mój tester elementów postanowiłem, że spróbuję zastąpić czymś nowszym. Oraz też, jak kojarzycie, miałem taką pensetę prostą do pomiarów, a to jest totalny mostek ERLC albo LCR po angielsku do pomiarów. I on tu mierzy wszystko, można nawet zmieniać napięcie testu, także super sprawa do pomiarów w układzie. Ale o tym sobie jakby powiemy wszystko po kolei. W tym testerze elementów, bo tak naprawdę głównie o nim będzie film, co jest najważniejszym. Tu jest opcja testowania diod Zenera. Tu mam wypisane wszystkie parametry tego testera. Może testować diody Zenera do 302 V, aczkolwiek tutaj na takiej podstawce wymienialnej jest do 50 V napisane, bo tą podstawkę można sobie wyjąć i można sobie wsadzić taki właśnie dedykowany, no powiedzmy taki, no PCB, dedykowane PCB, do którego możemy przytykać elementy lub je przylutować na stałe. Także ciekawa opcja, no chociaż minusem jest to, że to się może pogubić, ale jest to fajne. Jest to też takie przenośne, ładowane na USB typu C, także ma 300 mAh bateryjkę. Całkiem spoko temat. Ma też jakiś w ogóle bardzo dziwny temat, dekodowanie pilotów IR. Jak przełączymy na IR-kę, to tu w tej dziurze jest po prostu dioda i możemy sprawdzać, czy piloty do telewizorów działają. Jakby ktoś naprawiał telewizory, może to będzie przydatne. Ten mój tester był zasilany z baterii, tu wiecie, przyklejałem sobie baterię. Też musiałem zaizolować to wszystko od tyłu, żeby żadnych zwarć nie porobić. No i porównamy sobie, co to pokazuje na najważniejszych dwóch elementach, czyli kondensatory, no i właśnie diody Zenera, bo kiedyś gdzieś tu zrobiłem, czekajcie, mam zrobione testery. Tu jest tester diod Zenera. Do niego wykorzystywałem zasilacz z TP-Linka, z routera, który podawał mi 48 V. To widzicie tutaj 48 V, czyli byłem w stanie diody Zenera do 48 V sobie przetestować. Tu jest w szeregu rezystor, no i diody, czy prąd płynie przez diodę oraz dioda zasilająca, czy jakby tester jest zasilany z zasilacza. Także teraz będę miał to w jednym urządzeniu, będzie to wiele bardziej wygodne. Sprawdzimy sobie właśnie działanie tego diod Zenera. Ja wam też trochę przybliżę, jak działają diody Zenera. No i co tu można zrobić jakby z wykorzystaniem też tego całego testera. Sprawdzimy sobie, jak to działa. Ja już tu się wcześniej troszeczkę bawiłem. Też powiem, jakbym ja zmienił trochę ten produkt, bo jest troszeczkę jakby niedorobiony, także moje uwagi inżynierskie zostaną tutaj też przedstawione. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć? Tutaj też miałem kiedyś taki, robiłem w pandemii, robiłem tyrystor tester, tam naprawiałem chyba jakiś prostownik albo jakąś ładowarkę do akumulatorów i był tyrystor, który bardzo ciężko było zmierzyć, bo tam jego chyba bramka się otwierała dopiero od 8 V czy 10 V i żaden tester mi tego nie mierzył. Te testery są w stanie jakby sprawdzić tyrystory. Tu też jest chyba gdzieś napisane, do ilu voltów otwarcia bramki. Tak, tu jest SCR, pojedyncze i podwójne do 5 V, czyli ten niby podwójny SCR to są już triaki. Więc tu może byśmy dali i poniżej 6 mA otwarcia bramki. Także może jakiegoś triaka nam się uda znaleźć, żeby też go odpalić, ale na tym się dzisiaj nie skupiam. Dzisiaj skupiamy się na tak jakby testach diod Zenera i też pokażę wam w praktyce, jak ten mostek można fajnie wykorzystać. To od razu też się zaprezentuję, bo tak, on jest teraz w trybie auto i tu mamy taki, że możemy zmieniać tryby działania i też naciskając ten przycisk możemy zmienić tryb na pomiary w układzie 0,3 V. Dlaczego to 0,3 V? Ponieważ jak mierzymy sobie coś na płytce i będziemy mieli napięcie testu 0,6 V, ono nam może załączać jakieś diody. 0,45, 0,5 V nam dioda zaczyna przewodzić, czyli 0,6 V może nam aktywować diodę w układzie. A jak mierzymy na napięciu 0,3 V, no to mamy zwiększoną dokładność pomiarów bez wylutowywania elementów, co jest świetną opcją. A do tego tu mamy opcję pomiaru 10 kg, czyli w przetwornicach impulsowych, jak chcemy sprawdzić stan kondensatorów na wyższej częstotliwości, to tym mostkiem możemy sobie ustawić częstotliwość pomiaru. On też ma częstotliwość pomiaru 100, ale to jest 100 Hz, czyli to jest wolny pomiar. 1 kg, czyli standardowy pomiar na 1 kHz, na na 1 kHz. Po polsku to będzie na 1 kHz. Już tak trochę z angielskiego chciałem to odmienić. No i na 10 kHz też można sobie mierzyć. To też jest ładowane z USB typu C, także spoko, fajnie. I tu na dole on też pokazuje parametry, że on tylko nie mierzy nam pojemności, tak jak na przykład ten tester, on tylko mierzy w mikrofaradach pojemność. On nam też pokazuje rezystancję wewnętrzną i kąt stratności. Kąt stratności można sobie przeliczać na procenty upływu, ale to jak będę porównywał te testery, to do tego przejdziemy. Także zapraszam na film, biorę telefon w uchwyt, zaczynamy temat. Partnerem kanału jest PCBWay.
Oprócz druku 3D i obróbki CNC oraz standardowych obwodów drukowanych są w stanie również wykonać elastyczne PCB oraz flexboardy, czyli specyficzne obwody drukowane zintegrowane z taśmą. Zachęcam do zapoznania się z ofertą PCBWay i dziękuję za oglądanie. Jeszcze wracając do PCBWay. W ostatnim filmie projektowałem oryginalną część, która pękła w Sirionie. Tu jest guzik oryginalny, który popękał. To jest guzik projektowany i przy gwintowaniu zastanawiałem się, dlaczego ten materiał, który powinien być czarny, robi się biały. I tutaj po zarysowaniu ten materiał też się robi biały. Napisałem do nich zapytanie i mi odpowiedzieli, że to jest naturalny proces bielenia się czarnych materiałów. W przypadku mikrouszkodzeń czy pęknięć, tam po prostu luzuje się czarny materiał, który jest oryginalnie czarny, powstają pęcherzyki powietrza i dlatego on wygląda biały, gdy ma jakieś uszkodzenia, pęknięcia lub coś tam. Także to jest materiał jakby macierzysty, rodzimy, jest w pełni czarny, a jakiekolwiek stresy mechaniczne lub właśnie uszkodzenia powodują, że on dla oka bieleje. Także to było zjawisko, nad którym się zastanawiałem w tym filmie. Jak ktoś był ciekawy, no to już wie. Jak chcecie zobaczyć, jak projektowałem właśnie w CAD-zie w 3D, zamawiałem elementy, wykonywałem po prostu przycisk ręcznego do Siriona, no to możecie zobaczyć ten film. A przechodzimy teraz do tematu głównego tego odcinka. Dobra, tak naprawdę tematem głównym jest FNIRSI LCRP1, czyli właśnie tranzystor, tester i innych rzeczy. Akurat na sam przód dali naklejkę tam zgodności CE. W opakowaniu mamy instrukcję, mamy ten nasz tester z wymiennymi 2 podstawkami, czyli właśnie tą podstawką typu ZIF oraz no taką PCB, takim wiecie, pomiarowym. Do tego są też pojedyncze takie haczyki, które możemy sobie przyczepić. Jakiś tam kabelek do ładowania, wiecie, znak jakości FNIRSI. Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi trochę śmieszna, ponieważ jak zwykle muszą być błędy. Ja tu sobie markerem na kolorowo zaznaczyłem parametry tak naprawdę tego. Mierzy tranzystory MIOSFET, to jest ciekawe. Oczywiście chodzi o tranzystory MOSFET, ale no wiadomo, nie każdy kto tłumaczy. No instrukcję musi się znać na elektronice. Tu Wam pokażę w sumie na szybko instrukcję, jakby ktoś był zainteresowany, bo ja pokazuję instrukcje, bo czasami ciężko je znaleźć. One się lubią gubić, a czasami są przydatne. W instrukcjach też jest często dużo przydatnych informacji, jak używać danego sprzętu. Także nawet sam dla siebie po prostu robię archiwizację instrukcji. Dobra, jest instrukcja, a penseta jak przychodzi, ona przychodzi w takim pudełeczku. Tutaj też są jakieś tam parametry, wymiary, wszystko. I w tym pudełeczku mamy taką płytkę. Ją może na taśmie dwustronnej możemy przykleić. Dlaczego przykleić? Ponieważ on ma magnes z tyłu. Tutaj jest takie magnetyczne logo, że po prostu możemy sobie to odkładać, tą pensetę gdzieś tam, wiecie, na ścianie, co to przykleić i sobie po prostu przyczepiać. Więc będzie miała swoje miejsce. Mamy też takie wykrzywione te haczyki, te sondy pomiarowe, że tak powiem. No i kabelek, też jest instrukcja. Intelligent Bridge Tweezers Manual. Bridge to jest po prostu mostek. Chodzi o mostek pomiarowy. W sumie to nawet tutaj instrukcji nie patrzyłem. Jakiś firmware upgrade. Tu wgrywałem firmware. Jeśli chodzi o firmware, nie wiem czy to widzieliście, był firmware 1.08. Kurczę, coś fokusa nie mogę złapać. No nieważne, 1.08 był firmware. Najnowszy można na stronie sobie pobrać. No i tutaj też mamy tam wszystko rozpisane. Czy znajdę tutaj jakieś istotne parametry? Tu. Tralalala. Tu mamy właśnie, że od 100 Hz do 10 kHz nam robi pomiary w wąskich miejscach, bla bla bla. Rodzaj obsługi. Czekajcie, czy ja mam w ogóle fokus odpowiedni? No niby tak, niby jest fokus. Zakres pomiarowy do 22 mF, czyli dość dużo. Ja sobie lubię też na urządzeniach czasem napisać markerem, na przykład na tym starym. Mam napisane, kurczę, 2,7 V i 30 mF, nie? Czyli dość większy zakres pomiarowy. Nie wiem o co chodzi dzisiaj, że coś mi nie łapie ostrości aparat, także jeśli coś będzie poza ostrością, już mój telefon chyba czuje majówkę po prostu. Tutaj jak wymienić, o to wiecie, już trochę przynudzam, nie? Dobra, starczy tego dobrego. To nas tak naprawdę nie interesuje. Co nas interesuje najbardziej? Jeszcze taka jedna moja uwaga, zobaczcie. Ja w tym moim
tutaj tej podstawce, tutaj zeszlifowałem ją na równo, ten plastik, żeby wylutowane kondensatory, na przykład tego typu, mam kondensator wylutowany z układu i on dzięki temu zeszlifowaniu, on mi tu wchodzi, podejdzie. Ta podstawka ma te progi i taki standardowy wylutowany kondensator ma za krótkie nóżki, żeby w ogóle go wsadzić do testów, więc no to jest takie, widzicie, to będę musiał to zeszlifować, sobie poprawić. Oni też mogliby nad tym pomyśleć. Wiem, że takich podstawek zeszlifowanych nie robią. To był mój pomysł autorski, także polecam wam, jakbyście chcieli sobie ułatwić życie, to warto. No, tym sposobem, tą metodą mogę po prostu trzymać ten, wiecie, kondensator do tej płytki tutaj, nie? Kolejna moja uwaga projektowa, ja bym tu zrobił właśnie otwory pod kondensatory na takiej zasadzie, że tak jak każdy z tych tutaj w rzędzie tych otworów ma swój numer, raz, dwa, trzy, 1, 2, 3, 2. Chodzi o to, że jak mamy różnej szerokości raster, to możemy w różne dziurki sobie wsadzić, żeby zmierzyć element. I tutaj też na krawędzi na przykład tej płytki zrobiłbym tak jak tutaj w takiej płytce stykowej, wiecie, rząd załóżmy, nie wiem, 6 czy 8 nawet otworów, że można by było wsadzić sobie taki kondensator, przekrzywić go, żeby, wiecie, był dobry styk pomiędzy nóżkami, a nawet bez przygotowania w tych nóżkach, żeby mógł sobie nacisnąć test. Także to jest taka moja rada na kolejny review tej płytki. Jest to bez problemu do zrobienia, ponieważ po prostu zrobią troszeczkę większe PCB, które będzie sobie wystawało tutaj nawet poza obrys i no, ulepszy to no, user interface, user experience. No ale dobra. Kolejnym minusem jest takie, jak włączamy ten tester, jak on się uśpi i klikniemy test, to nie jest test. On się po prostu włącza i pisze nam nieznany element, co wprowadza w błąd. Bo ten tester, jak ja kliknę, on od razu leci z testem i od razu zwraca wartość. I pisze brak elementu. Poczekamy, aż one się uśpią i pokażę wam, o co chodzi. Dobra, zobaczcie, ten jest element, znaczy tester elementu jest uśpiony. Klikam Enter, on sobie robi tam check-in napięcia, pokazuje wszystko i zaczyna lecieć z testem. To jest kondensator dość mocno wybrzuszony. Swoją drogą z jakiegoś Citeka. No i tam wyszło nam 100 tam ileś tego, strata 50% i ISR 0,1 kΩ. Także on po prostu jak raz kliknąłem, robi test od razu, nie? Ten się usypia, nie wiem, z pół minuty, minutę. Ale dobra. Zrobimy sobie test jakiegoś, załóżmy, kondensatorka. Go tu wsadzę, nacisnę. Patrzcie, jest element w podstawce, wszystko się trzyma, klikam test. I to nie powinno być test, tylko to jest włącz. On mi pisze, nie wykryto elementu lub uszkodzony. Jak kliknę drugi raz test, to dopiero teraz idzie test in process i on mi zwróci wartość pomiaru z tego elementu. Więc to może wprowadzać w błąd, że trzeba 2 razy klikać test przy wybudzeniu tego urządzenia do pomiaru. Widzicie? Dopiero teraz zrobił pomiar. Napisałem do nich, żeby zmienili firmware, że po teście niech on się włącza i niech od razu leci z testem, nie? Dlaczego tego nie zrobili? Nie wiem. Dziwne, no ale przyjęli uwagę, powiedzieli, że w kolejnej wersji oprogramowania postarałem się wziąć to pod uwagę. Mamy 3% straty, 0,8 ohma, 102 mikrofarady. No i spoko. Jakiś tam pomiar był. Sam tester jest dość wolny, przeprowadza dużo testów, ten jest zdecydowanie szybszy. Także no on trochę może spowalniać pracę, ale tutaj najważniejsze dla mnie było to. Wyciągalna ta płytka, ponieważ tutaj nie dość, że jak grzejemy, lutujemy z hota, to grzejemy tą podstawkę w bok. No i już widzicie po latach, jak wygląda ta płytka. Tu już po prostu miedzi nie ma, ona odparzyła, nie? Taka płytka, zanim odparzy, ona będzie o wiele bardziej żywotna. No ze względu po prostu też na konstrukcję jakby samej miedzi. Tutaj tak było powierzchniowo, też tani laminat. Tu mam nadzieję, że to posłuży o wiele dłużej, także to jest zdecydowany plus. No i też możemy zaprojektować sobie własne jakby podstawki projektowe pod te wypustki. Teraz tak, te wypustki. Te wypustki tutaj w ogóle nie są oznaczone, która odpowiada za co. Jak się rozkręci obudowę w środku, jest oznaczenie, że te dwie lewe to jest AA, czyli anoda, te dwie to są katoda, jest 1, 2 i 3, 3. Jeśli chodzi o numery pomiarów, bo górny rząd jest numerowany raz, 2, 3, tam wiecie, w różnych kolejnościach, a na dole tutaj mamy 3 ostatnie, to jest katoda, anoda i mamy tam 1, 2, 3, 3. I ta katoda, anoda właśnie służy do pomiarów Zenera. Bo aby robić pomiary Zenera, to musimy włączyć urządzenie, poczekać. Klikając Zener,
on się podświetla na czerwono, dość słabo. To też bym zmienił, dałbym tu o wiele mocniejszą diodę, żeby to było widać, że to jest włączone. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Jeśli ta płytka jest wsadzona, jest włączony test Zenera, to już wam pokazuję, że tutaj mamy 46 V. Czyli te tutaj, uwaga, GND 50 V, czyli tu jest na plusie 50, na masie jest GND, to się zgadza, że tu jest 50 V. Aczkolwiek to nie mierzy diod Zenera do 50 V, tylko do 32 V i to też gdzieś tutaj było w instrukcji. I to się zgadza, bo próbowałem to wyczaić, na jakim progu on przestaje czytać diody Zenera. No i powyżej tych 33 V on już poprawnie przestaje czytać diody Zenera. Tu gdzieś to mamy napisane w instrukcji, o jest tutaj. Diody na podstawce raz, 2, 3 do 4,5 V, czyli w tych pinach raz, 2, 3, a na katoda, anoda mamy zakres pomiarowy od 0,01 do 32 V. To się z grubsza zgadza. Tutaj mam na przykład właśnie dioda Zenera. Ta dioda Zenera ma 33 V spadku napięcia Zenera. I teraz tak. Jak tutaj mamy pokazane, jak mamy to trzymać, no to jest o tyle spoko, że pasek na dole do pomiaru Zenera. I to nie jest do pomiaru zwykłych diod, tylko to jest do pomiaru Zenera. Więc też mogliby tu narysować diodę Zenera. Jak włączę to napięcie Zenera i kliknę test, no to nam wychodzi pomiar tam te 32 prawie volty, ta ma dioda 33, zgadza się. Bo napięcie Zenera też zależy od prądu, jaki płynie przez diodę. Ja to wam zaraz narysuję i wytłumaczę od razu, czym jest dioda Zenera, jak działa dioda Zenera. Dobra, zwykła dioda prostownicza działa tak. To jest jej symbol. Czekajcie, wezmę telefon niżej i wezmę podkładkę pod karteczkę, jakiś kartonik. Dobra, to jest symbol zwykłej diody. Dioda ma anodę i katodę. Jak zapamiętać? Jak wiecie, jak wygląda kałasznikow, czyli AK-47, to mamy muszkę szczerbinkę, mamy AK w domyśle 47, na końcu karabinu mamy, wiecie, do celowania, więc to jest nasz celownik. Albo Amerykanie też na idiotę robią tak, że patrzcie, katoda to jest ukryta litera K, widzicie? To jest K i możemy z tego zrobić diodę, czyli tutaj jest katoda, a tutaj jest anoda. Więc tak to wygląda. Teraz tak, dioda Zenera to jest zwykła dioda prostownicza. Dioda LED, czyli świecąca, to jest taka dioda, która ma dwie strzałeczki, że ona po prostu świeci światłem, nie? A dioda Zenera to jest dioda, która ma na przykład akurat takie oznaczenie z taką kreseczką w dół. I ta dioda działa tak, że ona w normalnym kierunku ma tak jak normalna dioda, w tą stronę około tam 0,7 załóżmy spadku napięcia, jeśli w voltach, ale w tą stronę większość diod po prostu napięcie blokuje. Na przykład dioda prostownicza ma napięcie blokowania do tych 1000 V. A dioda Zenera, jeśli ma na przykład te 33 V, to w tą stronę ma 0,7 V, w tą stronę nie przepuszcza, chyba że napięcie będzie wyższe niż napięcie Zenera, czyli w naszym przypadku 33 V, i ona wtedy wstecz zaczyna działać. To jest taka fajna funkcja diod Zenera, że one mają takie napięcie bezpiecznego przebicia, które nie uszkadza diody, tylko po prostu powoduje przepływ prądu w drugą stronę. I to można używać w wielu zastosowaniach do jakiegoś prostego napięcia odniesienia albo do sygnalizacji różnych rzeczy, jak na przykład w przetwornicach. Tutaj mamy przetwornicę i żeby nam na wyjściu na przykład było zawsze 12 V, nie chcemy więcej, tu jest transoptor i on działa właśnie z diodą Zenera w szeregu, czyli jest tak, mamy nasze napięcie wyjściowe na przetwornicy, to sobie narysujemy tak, że tutaj ma być na przykład w tą stronę 12 V GND i z tych 12 V stosujemy diodę Zenera i w momencie jak ona nam przebije, to w transoptorze mamy diodę LED, która nam poświeci na fototranzystor, fototranzystor jest, widzicie, tu mamy transoptor i tu mamy diodę zwykłą, taką LED, która jak poświeci, to nam załączy tranzystor, czyli zewrze. Jak tu jest zwarcie po tej stronie, to nam wyłącza przetwornicę. Czyli ta przetwornica podaje tyle energii, aż tu będzie 12 V, jak jest 12 V to jest cyk, szybki sygnał do tyłu, wystarczy, koniec, wyłącz się, on się wyłącza, napięcie opada i dlatego mamy na wyjściu takie delikatnie pulsujące napięcie, jeśli chodzi o pracę przetwornicy, nie?
Więc tak działa transoptor dzięki właśnie diodzie Zenera, bo ona zaczyna przewodzić wtedy, kiedy będziemy mieć te 12 V. Czyli bierzemy sobie diodę. Tutaj transoptor ma około 1,2 V przewodzenia, czyli jak chcemy mieć 12 V minus 1,2, to będzie 10,8. Czyli jak sobie damy diodę, która ma napięcie Zenera około 10,8, plus te 1,2, bo musimy przebić tą diodę i przebić tą diodę w kierunku przewodzenia, wtedy one przy 12 V będzie nam zapalać transoptor i wyłączać pracę przetwornicy. Czyli wiemy, jak działa dioda Zenera, wiemy, jak to zastosować, gdzie to w praktyce jest stosowane. Także super. W tym momencie proszę o lajka, jeśli się komuś podobało, i komentarz, jeśli to, co tłumaczę, ma sens i było przydatne. No właśnie, często jako, że naprawiam przetwornicę, no to muszę testować te diody Zenera. No i nie miałem czym, bo taki miernik zwykły mierzy diody tylko do 3,2 V. Ten mój miernik do 2,7, więc musiałem sobie zbudować właśnie układ pomiarowy i tutaj mogłem sobie testować diody do około 48 V. Teraz nie będę musiał, wiecie, się bawić z tym, bo mamy to. I te cudeńko, już Wam pokazuję, włączamy sobie tym przyciskiem test, przykładamy tą diodę tak, jak było mówione, klikam Zener, klikam test, czekamy, no i to nam pokazuje, że to działa. Teraz tak, cecha do regulowania napięcia Zenera, jeśli potrzebujemy trochę większe, to możemy łączyć diody Zenera, dwie diody Zenera możemy sobie połączyć, musimy je łączyć zgodnie, czyli patrzcie, musimy je połączyć tak. I teraz tutaj mam diody jakie, już Wam mówię. 10 V, to jak jest ta w kostce, to jest ta 10 V, a tutaj mam diodę 8,2. Czyli teraz podając tutaj plus, wstecz, napięcie przybicia będzie przy około tych 18,2 V. Już Wam to pokazuję. Aha, a teraz tak. Na anodę, anoda to jest ta, musimy być zgodnie tutaj z tymi oznaczeniami na płytce, więc też mogliby narysować tutaj diodę, żeby nie musieli ludzie pamiętać, gdzie jest anoda, gdzie jest katoda, nie? Bo tu też trzeba się zastanawiać, symbol jakby nie, symbol by się przydał, by bardziej pomagał nam w określeniu kierunku, w jaki mamy podłączyć badany element. No, Voltage Regulation Diode. Czy coś mi nie styka? Czy po prostu nie kliknąłem albo za szybko kliknąłem test? Może za szybko kliknąłem test po uruchomieniu. Widzicie? O, widzicie? Mamy około 18 V, czyli zgadza się. Teraz przetestuję każdą z tych diod osobno, żeby pokazać Wam, że te diody mają takie napięcia, o jakich mówiłem. Bo one mają napisane na obudowie. Widzicie? Ta ma 10 V, czyli to jest ta nasza dioda. A tu będziemy mieli 8,2. Testujemy. No, 8,2. Pięknie. Także to się nasza teoria nam się zgadza. Możemy też czasem doregulować diodę Zenera tylko zwykłą diodą, tylko patrzcie, bo ten prąd będzie płynął w tą stronę, nie? Jak ten prąd będzie płynął w tą stronę, przy przebiciu napięcia Zenera, to żeby tu popłynął, to dioda musi być w kierunku zgodnym z tym prądem. Widzicie, ta dioda Zenera jest pod prąd, ale tutaj ten prąd już będzie płynął zgodnie z kierunkiem przewodzenia diody świecącej. Czyli możemy na przykład zastosować sobie, tak, to narysujemy, zwykłą diodę prostowniczą, która ma na przykład tam spadek, nie wiem, 0,8 V i możemy sobie delikatnie doregulować napięcie ustalone przez diodę Zenera. Czyli jak tu mieliśmy 10 V i damy sobie diodę, która ma 0,8 w tą stronę kierunku przewodzenia, bo prąd płynie w tą stronę i musi przez tą diodę przypłynąć w tą stronę, no to będziemy mieli w sumie diodę Zenera o napięciu zastępczym 10,8 V. Tym można sobie delikatnie napięcie w jakiejś tam właśnie ładowarce podregulować. Można dać diodę Schottkiego, na przykład 0,3, 0,4 V. Tu się można trochę pobawić. Też czasami jak potrzebuję jakieś dziwne, nietypowe napięcie, które nie jest w szeregu Zenera, już Wam to pokazuję. Tu mam szufladkę z diodami Zenera i napięcia mają szeregi jak rezystory. Zobaczcie, mamy napięcie 3,3, 4,7, 5,1, 6,2, 6,8, 7,5, 8,2, 8,1, 10, 12, 15, 18, 24 i 30. No i na przykład potrzebujemy na 21 V.
no to możemy sobie wziąć na przykład 18 i 3,3 i będziemy mieli tam, wiecie, 21,3 V, jak sobie połączymy dwie diody Zenera, albo możemy właśnie bardzo precyzyjnie, na przykład o 0,8 V, o 1 V, 1,2 V, zwykłą diodą prostowniczą nawet podregulować sobie napięcie Zenera. To Wam może też jakoś zaprezentuję. Tu mam diodę 4007. Już sobie zmierzymy. I właśnie, żeby nie spali, dobra, może nie, to nam diody nie spali, bo tu pewnie zabezpieczenie prądowe, ale jak testujemy diody, to trzeba w górnej kolumnie testować je. Czekajcie, bo teraz trafiłem akurat dwoma nóżkami w pole 1, więc mi to nie zmierzy, więc muszę odchylić o jedną podziałkę. Także to warto wiedzieć przy używaniu tego typu testerów. No i ta dioda będzie miała nam jaki pomiar. Ona ma no 0,7 niby, nie? Także weźmy sobie teraz te diody. To dioda ma ile? Czy to była 8,2? Tak, to jest dioda 8,2. I ją podłączam w tą stronę. I tą diodę, jak będzie napięcie przybicia, tak, czyli łączymy je zgodnie, czyli paskami do siebie. Dobra, bo ja łączę ją w stronę anoda, katoda. To połączę ją tak, że od katody, czyli to będzie tak, żebyście to widzieli, żebyście to zrozumieli, nie? Katoda i anoda będzie w tą stronę, czyli albo zgodnie, albo niezgodnie, zależy, w którą stronę bym wsadził ją w tester. Trochę zamieszałem, możecie nie kumać, ale ważne, że ja wiem, o co chodzi. I teraz jak ją wsadzę w tester, czyli tester włączam, Zener naciskam i klikam test. Widzicie, jak było 8,2, to mamy teraz 8,85. Czyli te 0,2, no te 0, ile to powiedzieć, 0,6 powiedzmy. Doregulowałem tą diodę, minimalnie tą diodą. Mam nadzieję, że kumacie, o co chodzi. Także wytłumaczyłem, jak działają diody Zenera, jak można je łączyć. Diod Zenera, bardzo ważny temat. Nigdy nie łączymy równolegle, bo one nie będą działały. Bo na przykład jak dioda ma pół wata, chcielibyśmy mieć diodę 1W, to łączenie równolegle dwóch diod Zenera, raz się załączy jedna, spali się i potem załączy się druga, spali się. W szeregu możemy regulować napięcie, no ale po prostu prąd płynący przez diody musi być zachowany, bo diody Zenera też są różne, zobaczcie. Ta jedna jest taka mniejsza, ta druga jest taka gruba, nie? I te mniejsze, te grubsze są na 1,3 W, a te mniejsze są na pół wata. Tu widzicie? Pół wata jest napisane. Także moc, która się wydziela na diodzie, jaki prąd przez nią płynie, to też wszystko jest ważne, to się wszystko liczy. No ale tak, to są właśnie diody Zenera. I teraz tak, do czego możemy wykorzystać jeszcze tą funkcję tego testera właśnie z tymi diodami Zenera? Przy triakach jest coś takiego jak diak. Diak to jest podwójna dioda, która jest przebijalna, podobnie jak dioda Zenera, tylko ona się przebija o wiele szybciej, nie ma takiego, jeśli chodzi o charakterystykę, bo ta dioda Zenera, ona tak już przy niższym napięciu niż Zener zaczyna powoli przewodzić, a im większe napięcie bliżej Zenera, tym bardziej ona zaczyna przewodzić, im większy prąd, też napięcie troszeczkę lata, wiecie, ono nie jest tak stabilne, a diak stosuje się w układach sterowania triakami, że jak napięcie narośnie do pewnego progu, to jest diak DB3. On chyba tam na 28 do 32 V ma się załączyć. Chodzi o to, że jak mamy napięcie sinusoidalnie zmienne, jak ta sinusoida narasta, jak ona osiągnie pewien próg narastania, to on wtedy ma się gwałtownie diak załączyć, albo potem ma się też wyłączyć. No, więc ja sobie tak wymyśliłem, kurde, może też da radę diaki sprawdzać. Tym oto Zener testerem. I zobaczcie, klikam test, klikam Zener i znowu klikam test, to jest bardzo głupie. No i mamy, że przy 22 V
ten diak zaczyna nam się otwierać. I to by się zgadzało, bo on ma mieć gwarantowane, że przy 28-32 V ma się otwierać. To jest diak DB3. Są też diaki DB4, które nam o 10 V wyżej się otwierają. Nie mam chyba diaka DB4 do pomiarów, bo chciałbym sprawdzić, czy dałoby się zmierzyć. Po prostu on nam mierzy jedną stronę diaka. A jak otworzę tego diaka i go odwrócę do góry nogami, powinniśmy być w stanie zmierzyć drugą, no diaka w drugą stronę, nie? Więc klikam test i mierzymy. Fajnie. Jak można jeszcze tego Zener testera wykorzystać? Pamiętajmy, że tu jest cały czas napięcie tych 50 V. To też może być przydatne, a może to być zgubne. Raczej tym nic nie spalimy, bo ja podejrzewam, tam jest źródło prądowe, które nam te 50 V tak wyciąga w górę. Patrzcie, o, widzicie? Sprawdzam od razu, dzięki temu, że te 50 V tu jest, mogę sobie tą diodą obracać. Widzicie? W tą stronę nie działa ta dioda, bo to jest dioda świecąca. Jak gdy anodę dam na anodę, a katodę na katodę, bo ten prąd ma płynąć wstecz, więc też te oznaczenia akurat mogliby oznaczyć, że dla diod Zenera tu, a dla zwykłych diod po lewej dla świecących, nie? I mogliby zrobić, żeby cały czas w fazie testu, jak jest Zener włączony, żeby tu nam odświeżało spadek napięcia na elemencie. Czemu tak nie zrobili? Nie wiem, ale czekajcie, przytrzymam tak, klikniemy test. On nam nie zmierzy nic, tak jak powinno być, a jak otworzę, że cały czas ta dioda się świeci, czyli prąd płynie i on nam teraz zrobi pomiar, ta dioda świecąca ma 2,8 V spadku napięcia przy świeceniu i to jest prawda, bo jak zmierzymy ją sobie w tej oto podstawce, jak ją tu wsadzę do tego, klikam start. Nie wyłączyłem pomiaru testu Zenera. Jak klikam test, to on mi leci teraz po tych pinach raz, dwa, trzy, nie? I pokazuje mi też właśnie, że ta dioda ma około 2,8 V, 5,5 nanoampera przez nią płynęło i pojemność diody 27 pikofaradów. Czyli spoko. Takie parametry nam podaje. Tu w moim starym testerze no dzieje się to po prostu według mnie szybciej, bardziej tak przystępnie. Widzicie? O wiele szybciej to poszło. I nam też pokazuje 1,3 napięcie, prąd 23 nanoampery. Dobra, przejdźmy do pomiarów kondensatorów. Albo jeszcze nie, jeszcze nasz teścik. Mam 33 V diodę. Ją jeszcze mierzy, a spróbuję ją sobie doregulować nawet o 5 V i zobaczymy, czy nam jeszcze ją zmierzy, czy już nam jej nie zmierzy. Załączyłem 33,8 V, czyli już podchodzimy, wiecie, po 40 V, nie mierzy. No i mam diodę 33,33 V, czyli jakieś 36 V. No i też nie mierzy, czyli te 33 V, 32, które mówili w datasheetie, to jest prawda. Dobra, teraz zobaczcie, tu mam kondensator, który ma 100 mikrofaradów na 25 V, to taki boczny osiowy i on był wymieniany w jakimś tam sprzęcie. Klikam test in process. No dość długo to trwa, naprawdę to jest minus tego sprzętu. No i co? Wyszło 1,3 straty, 2,39 ohma, ale pojemności ma 42 mikro. I mimo, że on teoretycznie nie ma dużej straty, bo ma 1,3%, nie ma tak aż dużego, to te 42 mikro zamiast 100, no to coś jest nie halo. Teraz sobie zmierzymy tym oto testerem moim dawnym, co on nam powie. Porównamy sobie wyniki. %2,5% stratności, 4,5 ISR, czyli o wiele wyżej nam podaje ISR, czyli właśnie ekwiwalentna rezystancja szeregowa. I pojemność 43 mikro. Teraz czym jest ten ISR? Idealny kondensator, to byśmy chcieli, żeby to był kondensator. Ale rzeczywisty kondensator ma w środku wbudowany rezystor. I ten rezystor nam ogranicza prędkość, jaką może ładować się kondensator i oddawać energię. I to jest zamknięte w obudowie kondensatora wewnątrz. To jest pasożytnicza wartość. On też ma, wiadomo, też swoją indukcyjność. Każdy element składa się z pojemności, rezystancji, indukcyjności tak naprawdę. Nawet rezystor ma swoją i pojemność, i ma swoją indukcyjność, ale to pomijamy.
Jak mamy kondensator, który ma pracować dość szybko w przetwornicach, no to chcemy, żeby on miał jak najmniejszą tą wartość, bo tam szybko bardzo mają pływać prądy, bardzo duże. No i też to szybko wszystko tam pracuje, bo to wszystko jest przełączane i im większa ta rezystancja, tym przepływający prąd powoduje grzanie się kondensatora, czyli jak on się grzeje, to jeszcze bardziej się on grzeje, wysycha w środku, więc jeszcze bardziej się niszczy, degraduje. Z czasem, jak to zaczyna rosnąć, to już wykładniczo przyspiesza zużycie kondensatora. I teraz ten sam pomiar tego samego czegoś mostkiem, bo to nie jest penseta pomiarowa, to jest mostek. A jeszcze dla porównania zrobimy starym tym. On też ma skanowanie, albo możemy wybrać funkcję, jaką chcemy. Zobaczymy, czy nam wykryje w ogóle, że to jest kondensator. Znalazł na mikrofarady. 38 mikrofaradów nam zmierzył ta pensetka, nie? Wyłączę go, żeby nie pikał. Ja tu też sobie termokurczkami zaznaczyłem, że jak mierzę diody, to plus jest na tej jednej, a tu jest minus. Tutaj to on chyba raz mierzy prawo, lewo, więc nieważne jak to przytkamy do diody, on nam zawsze to zmierzy. Ale kondensator, dobra, mierzymy kondensator nasz. Mamy tak, 0,6 V na górze, 1 kHz pomiaru, prędkości pomiaru, 34 mikrofarady i na dole mamy 4,27 ohma, to jest właśnie rezystancja szeregowa, RS i D. D to jest kąt stratności. Poniżej 1 jest dobrze i tu mamy 0,9, 0,91. Im niżej, jakby było, nie wiem, 0,0, nie wiem, 6, 0,008, to spoko. Tu mamy 0,9, jeszcze nie widać, że coś się dzieje, ale zobaczcie. Jak zmienię na 10 kHz, co się wydarzy? To już nam w ogóle w ohmach wykrywa, że to jest rezystor, więc muszę zmienić tryb pomiaru ręcznie na kondensatory. Co on nam powie? Już nam się robi 22 mikro, czekajcie, fokus, 3,7 ohma i kąt stratności jest 5,3, to jest turbo dużo. Dla porównania pokażę Wam nowy, nieużywany kondensator, jeszcze low ESR, czyli o niskiej impedancji. Zobaczcie, ma pełne 100 mikro na 10 kHz i ma 100 miliohmów i kąt stratności 0,7, bardzo ładnie. Na jednym kilo, teraz przestawiłem pensetę, ten nowy kondensator, zobaczcie, ma 0,1 kąt stratności, czyli super, 165 milionów, 97 mikrofaradów, bardzo ładnie. I teraz to jest właśnie częsty temat w przetwornicach. Załóżmy, że tu mamy kondensatorek. Mamy kondensator, który nam się na 1 kHz mierzy 75 mikro, kąt stratności 0,56, też jest ładnie, poniżej 1 ohm, niby no dobra, zużywa się kondensator. Ale jak włączymy sobie 10 kg, szybszy pomiar, no to nagle już nam wszystko spada, mamy kąt stratności D powyżej 1. Powyżej 1 jest lipa. Tutaj mamy kondensator. Zobaczmy, Philips 105 stopni, mega stary jakiś, 470 mikro. Widać? 470 mikro. Mierzymy. 470 mikro, 100 milionów, 0,3 kąt stratności, czyli dobry kondensator. Ale w przetwornicy już ten kondensator zaczyna mieć większą pojemność niż w ogóle ma, czyli coś się dzieje niedobrze. Miliomy też są spoko, rezystancja szeregowa, ale mamy kąt stratności już 2. To jest źle. Wszystko, ja uważam osobiście, że wszystko powyżej 1 jest lipa, zwłaszcza na 1 kHz. Jak chcemy mieć coś dobrego, wysoko impedancyjnego, no to warto mierzyć właśnie na 10 kHz, wtedy wiemy, że wszystko będzie w przetwornicy się dobrze działo. Tu mam na przykład takie kondensatorki małe, zdemontowane, one chyba były ogólnie dobre. Ten ma ile? 10 mikro, 63, tylko on jest bardzo małej wielkości, nie? Zobaczcie, ma 0,16 bardzo ładnie. 3,6, 7 ten może być, nie? Ale na 10 też trzyma parametry, on jest dobry. On jest na pewno dobry. Także dzięki temu sprzętowi będę mógł, bo ja nie mam mostka RLC, nigdy nie miałem. Ja to używałem zawsze jako mostek. Jak on mi trochę nawet odjeżdżał z pojemnością, ja już się na nim wyuczyłem łapać. Jak powyżej 2,5% straty miałem na nim, no to już raczej ucinałem tego typu kondensatory. Mimo że trzymają pojemność, jak pojemność trochę odbiega, że miało być 100, jest 90, 80, no to wiem, że coś jest nie halo. Tym mostkiem jestem w stanie to zweryfikować, bo ten, zobaczmy sobie dla porównania, jak one na testerach wyjdą te elementy, nie? 2,5%, 100 mikro, 0,95.
wygląda dobrze. Ale ja wiem dzięki temu, że on taki dobry do końca nie jest. No i tu można by się było szukać, ale to jest 2,5%. To jest właśnie to, kurde, że te 2,5% dla mnie jest taka granica, nie? Jak coś jest mało ważnego, mógłby jeszcze zostać. Ale jak to ma być w czymś ważnym, no to ja 1,2, 1%, 1,5, 1,8 i jeszcze są dobre z mojego takiego, wiecie, wyczucia, doświadczenia, nie? Tego testera nie znam, więc też nie wiem, co by on mi pokazywał, ale po prostu pokazuję wam opcję, że warto takie rzeczy wiedzieć, być tego świadomym po prostu. No, tutaj testy trwają długo, więc no, co pokazuje? 2,2 straty, 0,6 ohma, 100 mikro. No i też niby jest dobrze. Więc do mało wymagających zastosowań, nieimpulsowych, on pewnie jeszcze ma w sobie trochę życia, nie? Jeszcze raz go sobie porównamy tutaj. No, ale ten mi pokazuje nawet na 1 kg, że to jest 0,77, więc ta penseta według mnie pomiarowo jest lepsza niż to, ale one też, wiecie, mierzą komponenty, więc to jest istotne. Także dobra, lecimy sobie teraz po testach komponentów. Co tu jeszcze chciałem wam powiedzieć? Rezystancję do 50 megaohmów ten mierzy, to są dane tego. On też mierzy baterię od 0,1 do 4,5 V, nie wiem po co komu takie pomiary, ale ok. No te wiecie, protokoły z pilota i diody SMD, właśnie. Ja mierzę dużo SMD-ków w obudowie SOT23, to jest taka turbo maluteńka obudowa, jeśli ktoś z was tego nie wie. I te pole jest tak zrobione, że tutaj można sobie położyć i przycisnąć elementy w obudowie SOT23. To było właśnie dla mnie bardzo istotne, ponieważ tutaj już było jakieś coś takiego, ale to się rozpadło, więc ja tu muszę do resztek lutować, a tu została już tylko przelotka i kawałek drucika, że po prostu, wiecie, naciągam i dolutowuję, wiecie, trzecią nóżkę i testujemy. Więc tak, teraz wyjmę jakiś element SOT23 i wam pokażę właśnie testy elementów typu SOT23. One często w CITEK-ach mam właśnie tranzystory, nie tranzystory, różne takie do testów, takie malutkie. Są też diody Zenera w obudowie SOT23. Myślałem, że on będzie w stanie mi je mierzyć, no ale niestety. Te pola pomiarowe to jest raz, dwa, trzy. Anoda, katoda nie da rady zrobić pomiaru diod Zenera na punktach raz, dwa, trzy. Szkoda, przydałaby się taka funkcja, no ale trudno. Diody Zenera może nie są aż tak, wiecie, często szeroko używane. Ja używam, bo naprawiam przetwornice impulsowe, no i po prostu to jest taki codzienny must have dla mnie, nie? No ale nic. I tak jest to fajny tester, fajny element, nie jest zbyt drogi, więc według mnie, jak oni trochę dopracowaliby software, to byłby o wiele godny bardziej polecenia. Co jeszcze wkurza mnie tutaj? Patrzcie. Ja wiem, że może się czepiam, ale mamy 3 haczyki, nie? I te 3 haczyki przychodzą na pojedynczych pinach. Jak ja bym teraz coś chciał sobie zbadać haczykami, to muszę tak, albo to wypiąć i wpiąć się w te nieoznaczone zgodnie ze schematem te piny, czyli załóżmy, wiecie, raz, dwa i trójka byle jaki, te 3 na dole. I wtedy mogę mierzyć, albo muszę się wpinać w podstawkę, załóżmy, muszę to otworzyć, te 3 rzeczy przytrzymać, to ma mi nie wypaść, to trzeba mieć, wiecie, sprawne palce i zaciągnąć. Więc albo niech te 3 będą spięte, wiecie, jakby na goldpinach w jeden ten, że wkładam, zapinam, koniec, nie muszę się z tym szarpać, że one są osobno, albo niech oni zrobią tutaj gdzieś, wiecie, też na jednym tym wtykany od spodu. Tego typu testery miały gniazdo. Gniazdo mi się wyrwało, ja to sobie polutowałem na stałe. Że tu mam na stałe po prostu, wiecie, 3 ponumerowane, raz, dwa, 3 elementy, że elementy z dużymi nóżkami mogę po prostu, wiecie, sobie złapać poza układem, gdzieś tam i testować, nie? Jak kliknę testowanie, o Jezu, wypadło. Wysunęło mi się. No nieważne, wiecie o co chodzi. Widzieliście zresztą na filmach. Po prostu kolejna taka moja uwaga co do produktu, że można by niewielkim wysiłkiem naprawdę zrobić lepszy, fajniejszy produkt, który zamiast denerwować służyłby użytkownikowi, nie? Przystawki pomiarowe. Jak też wiecie, ja sobie lubię zrobić przystawki pomiarowe i tu właśnie mam taką przystawkę pomiarową, że ją sobie wpinałem w tester i bez wylutowywania, jak na przykład tutaj jest tranzystor, widzicie? Tu mam jakiś tranzystor, chcę zobaczyć, czy on jest sprawny. Tu mam coś takiego jak pogo piny. Piny pogo, tak pogo stick do skakania, widzicie? On jest na sprężynach. Więc ja mogę sobie przytrzymać w układzie pod tym tranzystorem na jego nóżkach,
kliknąć test i powinien mi zmierzyć tranzystor. Widzicie, zmierzyło mi 2 diody. Czyli on może być albo przebity, że od 1 do 2, 3 może być to tranzystor spalony, może być to tam, wiecie, tak mi może MOSFETA akurat mierzyć. A nie, dobra, bo on ma 4 nóżki, to jest przetwornica impulsowa. To po prostu akurat zły przykład. Czekajcie chwilę. No, tu mam przetwornicę, też uszkodzoną akurat. I co tu jest? A, tu jest dioda podwójna. Dioda podwójna, chcemy zobaczyć, czy ona działa. I nie muszę jej wylutowywać, po prostu zrobiłem sobie przystawkę, widzicie, żeby w układach bez wylutu robić na szybko pomiary. Diodę podwójną to akurat można sobie multimetrem szybko sprawdzić, ale widzicie, pokazuje mi. 2 diody, 2 strony, bla bla bla. No i spoko, nie? Więc wiem, że jest sprawne. Zobaczymy, co mi powie ten tester nowy. Zaciągniemy. Tester włącz. Klikam test. I też pokazuje dioda podwójna 0303, czyli spoko, fajnie. No, więc też do tych haczyków taka uwaga, że to mogliby po prostu zrobić to są złącze typu DuPont, podtrójny DuPont, taki wiecie, żeby to było jako jedna wtyczka, że się wkłada siema, albo w ogóle gdzieś tu od boku, żeby to mogło być sobie na stałe, bo teraz tak, to mi się wszystko zaraz pogubi. To na warsztacie zgubić to jest moment. Równie dobrze urządzenie mogło być nieco większe i mieć te 2 podstawki po prostu, wiecie, ta jedna podstawka nawet na stałe, a ta jedna wyciągalna. No nie wiem. Wiem, że to jest redesign całego produktu, no ale ja bym tak zrobił, żebym po prostu zrobił trochę większy produkt z 2 podstawkami, albo nie wiem, chociaż nawet z tyłu tutaj, wiecie, jakiś port, żeby to sobie gdzieś tam przyczepić, wkleić. Pomysł dobry, wykonanie. No i tak samo właśnie to bym zrobił na stałe, żeby to gdzieś było od boku, albo właśnie wkładane, wyciągane, jak ktoś potrzebuje, jak komuś przeszkadza. Dobra, tyle z moich sugestii. Pomiary praktyczne w układzie. Biorę sobie taką pensetkę 0,6, 1 kg i pójdziemy sobie w przetwornicę. Tu jest jakaś przetwornica. Przy przetwornicy zawsze są takie małe kondensatorki. Chcemy sobie sprawdzić ten kondensatorek. 40 coś mikro, 0,45 stratność, 47 mikro, spoko. Załączę sobie 10 kg pomiaru szybkości. No i tu już mamy tam troszeczkę, wiecie, 1,7, 35 mikro. Aczkolwiek jeszcze mimo, że to jest w układzie, robię te pomiary, to sobie zmniejszę na 0,3 V, żeby mi przypadkiem, wiecie, nie uruchamiał przetwornicy i mieć mniejsze zakłamanie. Tutaj jest jakiś kondensatorek też. 0,1887. On powinien mieć 1 mikro powinien mieć, więc on może mi łapać pojemność gdzieś 870. On mi może łapać pojemność z układu. Albo coś się próbuje załączyć. O, 1000 nano, dobra, on może nie pokazywał mikro, tylko nano, więc on może dobrze pokazywał. Na 1 kg pokazuje bardzo ładnie. 1 nano na 50 V może mieć te 10 ohmów impedancji ekwiwalentnej szeregowej, nie? Czyli ISR. Tu mamy 2-3 mF, czyli 2300. Tu mamy 1000, pewnie gdzieś jest drugi 1000. Tak, 1000 obok siebie, przez pewnie ten dławik, więc tu są pewnie rodzaj wykładania napięcia wyjściowego w taki sposób, że mamy kondensator 1, mamy dławik i mamy kondensator drugi. Więc no spoko, to jest bardzo dobry temat, jeśli chodzi o likwidację fluktuacji, czyli latania napięcia wyjściowego. Ja to na grupie rzeźbiarnia, na Facebooku ostatnio publikowałem taki właśnie rysunek, rodzaje wygładzenia napięcia na przetwornicach na wyjściu. Nie? Może wam tu wkleję jak znajdę, jak nie to was zapraszam na grupę rzeźbiarnia na Facebooku. No, także bardzo poręczne w pomiarach w układzie. Wcześniej miałem tylko to. No i tym czasami się nie dało pewnych rzeczy zmierzyć. Dobra, tu mi 1 mikro mierzy. Tu mi 47 mikro zmierzy. Postaram się znaleźć moment, w którym o, widzicie, ten mi mierzy na przykład 280 ohmów. 280 ohmów, tylko na czym ja te ohmy mierzyłem, już nie pamiętam, czekajcie. Tak, na tym kondensatorze on mi mierzy 280 ohmów, nie? Wiadomo, że ja mogę sobie funkcją zmienić to na nanofarady.
ile mi zmierzy? 1,9 mF. O, było podobnie. Ten mi mierzy 2,3 mF, nie? I pokazuje parametry, więc naprawdę to jest sztos. Tutaj najbardziej mi zależy na pomiarze diod Zenera. SCR, czyli Silicon Controlled Rectified, czyli prostownik kontrolowany przez krzem, czyli pojedynczy to jest UniSCR, to jest tyrystor, BSCR to jest triak po naszemu. Idę znaleźć, pomierzymy sobie tego typu elementy. Dobra, mamy dwa tego samego rodzaju elementy i to są właśnie tyrystory. On pokazuje, gdzie jest gate, anoda, katoda, raz, dwa, trzy. Napięcie przewodzenia 0,8 V, ten ma też 0,85, no więc podobnie. Z plusów tego urządzenia też jest to, że nie ma baterii, bo ta bateria jak mi padnie, to akurat zawsze jest niedziela, w nocy nie mam, wiecie, baterii, trzeba do sklepu, więc to ładowanie z USB-ka jest spoko opcją, więc no to też jest takie bardziej kompaktowe, nie? A teraz tak, triaki. Ja tu mam różnego rodzaju triaki. Tu mam triaka, gdzie 35 mA trzeba, żeby go wyzwolić. Także tutaj było napisane poniżej 6. Więc czy ja znajdę jakiegoś triaka, żeby on był w stanie go przetestować. Triak masz też takie coś, że bramka triaka na jego końcu ma około 100 ohmów. I często tego typu testery wykrywają po prostu jako rezystor. Tak samo multimetrem jak mierzycie. Jak triak jest na gate'cie sprawny, no to będzie miał właśnie 60 parę ohmów, czyli wiem, że on jest sprawny. Tylko to już wynika z mojej wiedzy, doświadczenia, nie? Ten też w triakach on będzie wykrywał rezystor, nie? No. Także wiem, że te triaki są sprawne, bo to wynika z budowy triaka. Także triaków nie sprawdzimy tymi oto no ze sterami. A o co tu chodzi z tym BSCR poniżej 5 V? Powiem wam, nie wiem. Może też jakiś błąd, ktoś czegoś nie wiedział, a jeśli tak, to możecie napisać komentarz. Tego nie będziemy sprawdzać, ja z triakami nie mam za dużo do czynienia, więc olewamy temat. Dobra, w sumie to by było na tyle. Nie przedłużamy tematu. Zaczynajcie majówkę. Czekam na wasze komentarze, pytania też ewentualne, albo też rady, jak macie coś a propos tego typu sprzętów. Jak coś powiedziałem źle, to też chętnie merytoryczne komentarze krytyczne, albo jakieś, wiecie, porady na przyszłość, jaki temat bardziej pokryć. Mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście, a tu na koniec dla ciekawskich jeszcze pokażę, że przysłali mi ich stację w NIRSI z DWS 200. To ma być taki klon trochę JBC. Tu mam z boczku stację JBC, groty, testowałem tą stację. Tutaj rączka jest 245 i 210, czyli na te średnie i duże groty. Aczkolwiek mają za łagodny algorytm sterowania, w ogóle nie przestrzeliwują temperatury, bardzo długo się stacja grzeje, za wolno, nie ma mocy. Napisałem to do nich, że nie chcę po prostu im robić złego review produktu, więc zasugerowałem zmiany, poszły do działu inżynieringu, mają zmienić firmware, zasugerowałem sterowanie metodą algorytmu Zeiglera-Nicholsa, bo JBC przestrzeliwuje temperaturę, bo to też nie jest tak, bo to jest tak. Na początku Ixion miał taki problem z lutownicami, to też tam im jakby wiecie, podpowiadałem. Lutownice Ixiona były bardzo mocne, bardzo dobre jak JBC. Ktoś, jakiś youtuber techniczny zmierzył, o Jezu, JBC, znaczy ten Ixion przestrzeliwuje temperaturę, czyli jak ustawisz 350, to masz przez chwilę 375, 380, wiecie, nie? No i Ixion też zmniejszył strategię sterowania, żeby tam na YouTubie się po prostu ludzie, którzy się nie znają, nie mieli problemu, tylko JBC też przestrzeliwuje temperaturę. Jak tu ustaje 350, to on też mi potrafi wywalić 380 i według mnie JBC używa algorytmu Zeiglera-Nicholsa, czyli szybki przester, aby osiągnąć szybko zadaną temperaturę. No i w NIRSI tego nie używa, tylko bardzo powolny, inercji pierwszego rzędu, jakby charakterystykę grzania pod obciążeniem i to jest za słabe. Testowałem ją na oryginalnych grotach JBC, nie mają mocy. Ich groty testowałem w JBC, jakość tych grotów, czas i szybkość przekazywania mocy i temperatury też jest trochę za niska, także co oryginalny grot to oryginalny, naprawdę. No ale oryginalnym grotom tutaj też brakuje ze względu na algorytm. Mają algorytm zmienić, jak poprawią, jak będzie upgrade firmware'u i będzie dobra ta lutownica, że ja uznam, że jest dobra, no to wtedy zrobimy sobie testy, zrobimy film
no ale póki co czekamy. Także pokazuję, jak ktoś myślał nad lutownicą DWS 200, no to jeszcze nie kupujcie, nie wiem czy oni to naprawią czy nie. Trochę też mnie to dziwi w sumie, że wypuszczają produkty trochę niedorobione, bez testów jakby. To co ja dzisiaj zobaczyłem, przecież projektanci w fabryce mogliby to samo zrobić review produktu, czyli taki wiecie. No ale też, no jak się coś projektuje, to też nie mamy tej świeżej krwi, tak? Ja podchodzę do tego na świeżo, krytycznie, to nie jest mój produkt, więc też może łatwiej mi jest to oceniać. No dobra, takie zakończenie. Czekam na wasze komentarze. Jak macie jakieś, wiecie, sugestie, pytania, piszcie, wpadajcie na grupę na Facebooku Rzeźbiarnia. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. Może śmiać z ostro sprawami działa jemu, cześć jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.